Cześć, to Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Co to znaczy ubierać się, przebierać się, rozbierać się? Wiecie? Jeśli oglądaliście moją ostatnią lekcję, to na pewno wiecie. Jeśli nie, proszę obejrzeć. Link jest w opisie filmu. Dzisiaj kontynuacja. Będę mówić o czasownikach wybierać, wybrać się, zabierać, zabrać, zbierać, zebrać, odbierać, odebrać i obierać, obrać. Zaczynamy od czasownika wybierać, wybrać. Często używam tego czasownika, kiedy mówię Wam o mojej szkole. Mówię, jeśli chcesz uczyć się polskiego w mojej szkole online, to skontaktuj się ze mną, spotkamy się na bezpłatnej konsultacji i ja wybiorę, to jest forma czasownika wybrać, ja wybiorę najlepszą grupę dla Ciebie. Wybiorę to znaczy zdecyduję. W mojej szkole jest dużo grup i ja wybiorę najlepszą grupę dla Ciebie. Wybierać, wybrać to znaczy zdecydować, która opcja jest lepsza, którą opcję ja chcę. Więc jeśli chcesz uczyć się polskiego w mojej szkole online, to skontaktuj się ze mną, spotkamy się i będziesz uczyć się polskiego w grupie na Twoim poziomie. Wybiorę grupę dla Ciebie. To jest forma czasownika wybierać, wybrać. Inny przykład z tym czasownikiem. Chcę kupić samochód, ale nie wiem, jaki wybrać. Duży i komfortowy, czy mały i ekonomiczny? Który wybrać? Jeśli macie opcję, ale tylko jedna jest możliwa, to musicie wybrać. A wybierać się, wybrać się, ten czasownik ma zupełnie, totalnie inne znaczenie. Posłuchajcie przykładów. W sobotę wybieram się do kina. W końcu wybraliśmy się na weekend do Warszawy. Dokąd się wybierasz? Wybierać się to znaczy iść gdzieś albo jechać gdzieś. Wybieram się do kina to znaczy idę do kina, chcę iść, planuję iść. Wybraliśmy się na weekend do Warszawy to znaczy, że pojechaliśmy na weekend do Warszawy. A dokąd się wybierasz? To jest takie specyficzne pytanie, bo to nie jest pytanie neutralne, to nie jest pytanie, o, dokąd idziesz, tylko jesteśmy zaskoczeni, surprised, jesteśmy zaskoczeni. Co ty robisz? Wychodzisz? Dokąd się wybierasz? Więc uwaga, jeśli chcecie zapytać w ten sposób, to pytamy, dokąd się wybierasz? Już wiecie, co to znaczy wybierać, wybrać i wybierać się, wybrać się. A teraz zabierać, zabrać. Ten czasownik ma dwa znaczenia. Po pierwsze, to jest synonim czasownika brać, wziąć. Możecie mówić, Monika zabrała swojego syna na basen w niedzielę.
ale możecie też powiedzieć tutaj wzięła. Więc to są synonimy. Inny przykład. Dzisiaj nie zabrałam ze sobą wody na siłownię i musiałam kupić na miejscu. Nie zabrałam wody albo też nie wzięłam wody. Czyli zabierać, zabrać to synonim brać, wziąć. Brać ze sobą, czyli zabrać wodę albo zabrać gdzieś kogoś. A drugie znaczenie, posłuchajcie przykładów. Michał jechał bardzo szybko samochodem i policja zabrała mu prawo jazdy na 3 miesiące. To znaczy, że on nie miał prawa jazdy, nie mógł jeździć samochodem. Policja zabrała mu prawo jazdy. Inny przykład. Są dzieci, tak? Brat i brat. I jeden brat mówi: mama, a Tomek zabrał moje zabawki i nie chce ich oddać. Zabrał to znaczy wziął dla siebie i nie chce oddać. Zabrać, czyli to take away from someone. Zabierać, zabrać ma 2 znaczenia. Po pierwsze, to jest synonim słowa brać, wziąć, albo po drugie, to jest wziąć dla siebie i nie oddać. To take away from somebody. A teraz zbierać, zebrać. Prefiks tutaj ma 2 formy. Albo z, zbierać, albo ze, zebrać. Tutaj mamy zebrać, bo trudno byłoby powiedzieć zbrać. Dlatego mamy dodatkowe Co to znaczy? Posłuchajcie. Mam ogród. W ogrodzie mam truskawki. Te truskawki są już czerwone i dojrzałe. Muszę je zebrać. Drugi przykład. Ta organizacja zbiera pieniądze na bezdomne psy i koty. I trzeci przykład. Kiedy byłem mały, zbierałem znaczki. Zbierać to znaczy brać coś w jedno miejsce. Można zbierać truskawki, czy generalnie zbierać owoce. Można zbierać jabłka. Można zbierać pieniądze. Są organizacje charytatywne, które zbierają pieniądze od ludzi i coś kupują, na przykład dla bezdomnych psów, kotów, czy pomagają ludziom. Można też zbierać coś w sensie kolekcjonować, na przykład zbierać znaczki. To jest znaczek. A teraz odbierać, odebrać. Bardzo, bardzo przydatne słowo. Co możemy odbierać? Kogo możemy odbierać? Jeśli dzwoni do mnie telefon, to ja odbieram telefon i mówię: halo, ale mogę powiedzieć: a nie, to on dzwoni, nie odbieram. To znaczy odbierać telefon. Albo można odbierać kogoś, na przykład dziecko ze szkoły. Jeśli moje dziecko jest w szkole i kończy lekcję, to ja mogę iść i odebrać moje dziecko ze szkoły. Albo mogę odebrać ubrania z pralni. Więc tutaj łatwo to przetłumaczyć na angielski. To jest to pick up. Tutaj tak samo mamy 2 formy prefiksu. Od i ode. Odbierać
ale odebrać. Znowu mamy dodatkowe e, żeby było nam łatwiej mówić. Łatwiej mówić odebrać niż odbrać. Tak? Dlatego. I jeszcze czasownik obierać, obrać. Co to jest? Jeśli oglądaliście ten filmik, to wiecie, co to jest. To jest obieraczka. Co ja tym robię? Obieram ziemniaki na przykład. Obierać, obrać, to znaczy zdjąć z czegoś skórę, z owoców albo warzyw. Można obierać coś obieraczką albo nożem. Obierać ziemniaki obieraczką albo nożem, ale można coś obierać rękami, palcami. Na przykład, kiedy macie pomarańcze, to obieramy zwykle pomarańcze po prostu rękami. To znaczy obierać, obrać. Przykłady. Pomożesz mi z obiadem? Obierzesz ziemniaki, proszę? Albo on nigdy nie obiera jabłek. Zawsze je jabłka ze skórką. Bardzo praktyczne słowa, prawda? Wybierać, wybierać się, zabierać, zbierać, odbierać, obierać. One mają bardzo różne znaczenia, więc pamiętajcie, żeby najlepiej zrobić swoje przykłady, żeby to lepiej zapamiętać. Jeśli macie swoje zdania, swoje przykłady w głowie, które są związane z waszym życiem, to tak lepiej zapamiętacie nowe słowa. Piszcie przykłady w komentarzu, żeby lepiej zapamiętać te wszystkie nowe słowa. Polecam oczywiście też filmiki o innych czasownikach z prefiksami, czasowniki na bazie chować i na bazie mówić i oczywiście pierwsza część o czasownikach na bazie brać. Jeśli w tym filmiku były dla Was praktyczne informacje, to proszę wesprzyjcie mój kanał. Możecie zrobić to po prostu przez donację. To tylko kilka kliknięć. Link jest w opisie filmu. Będzie mi bardzo miło, ale możecie po prostu kupić jeden z moich kursów wideo. Pomożecie mi rozwijać kanał i nauczycie się lepiej polskiego. Kursy wideo to nie tylko lekcje wideo, ale macie tam bardzo dużo informacji. Macie też ćwiczenia, żeby ćwiczyć to, czego się nauczyliście. Zapraszam na moją stronę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmikach i pa, pa!